Cześć, oglądacie Glare One TV, ja jestem Marcin i w tym odcinku sprawdzimy, czy softbox głęboki faktycznie daje bardziej miękkie światło niż softbox płytki i zobaczymy, jak w praktyce sprawdzają się te dwa rodzaje softboxów. Zapraszam do oglądania. Jest z nami Agata i przy jej pomocy będziemy testować softboxy. Na górze mamy już podpiętą Octę 100. Jest tam oczywiście też lampa, jest to Vega 400. Mamy statyw Fatboy Boom. Tutaj czeka aparat z podpiętym wyzwalaczem i po mojej prawej stronie mamy przygotowaną Hexę 90, którą za chwilę też będziemy testować. Ten softbox i ten dobrany jest z tego powodu, że ma bardzo zbliżoną średnicę. Skupiamy się właśnie nad tą głębokością, o której wcześniej wspominałem, więc nasz test będzie porównywał właśnie Octę 100 i Hexę 90. W tym filmie skupimy się na głębokości softboxów, więc w tym momencie przechodzimy do zdjęć. Myślę, że na podstawie tych dwóch zdjęć, które wykonaliśmy, można stwierdzić, że mit mówiący o tym, że światło z softboxa głębokiego jest bardziej miękkie niż softboxa płytkiego, możemy obalić. Kwestia, jaką musimy tu jeszcze poruszyć, to jest to, skąd bierze się miękkość światła. Pamiętajcie, że miękkość światła bierze się nie z głębokości modyfikatora światła, ale z jego średnicy. Czyli w tym układzie, gdzie Agata siedzi około 1,5 metra od softboxa, nie mamy zmiany średnicy, jedynie głębokości. Więc nie zobaczymy zmiany miękkości, ponieważ średnica, czyli wielkość modyfikatora światła, wielkość światła, które świeci na Agatę, jest cały czas bardzo, bardzo podobna. Bo różnica pomiędzy Hexą 90 a Octą 100 to jest raptem tylko 10 cm i w tej odległości, czyli to 1,5 metra pomiędzy Agatą a softboxem, nie ma to żadnego znaczenia. Gdybyśmy Hexę 90 porównali do Octy 150, to taka różnica już będzie zauważalna, ponieważ Octa 150 będzie dużo większym źródłem światła, czyli będzie dawała bardziej miękkie światło. Softbox głęboki będzie świecił inaczej niż softbox płytki, ale dopiero wtedy, kiedy wypniemy dyfuzory. I teraz robimy właśnie takie porównanie. Jak widzicie, wersja bez dyfuzorów dopiero nam pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy softboxem głębokim a płytkim, ale właśnie bez dyfuzorów, czyli bez rozmiękczania światła. Ta różnica, którą widzicie na zdjęciach, wynika z tego, że głębokość i kształt tego softboxa głębokiego, czyli w tym wypadku Hexy 90, kształt jest paraboliczny, dodatkowo bardzo głęboki, czyli działa ten softbox trochę jak taka czasza, która kierunkuje światło na plan zdjęciowy. Dlatego mamy dużo większą ilość światła na Agacie i ono jest bardzo równo rozprowadzone. Zarówno na rękach, na udach, na korpusie i na głowie mamy praktycznie tak samo osadzone światło. Natomiast w przypadku Octy, która jest znacznie płytsza i troszeczkę szersza, to światło rozchodzi się znacznie szerzej i nie jest tak ukierunkowane jak w przypadku wersji tej heksagonalnej głębokiej. I to jest siła softboxów głębokich, właśnie działanie trochę jak czasza paraboliczna, czyli skierowanie światła dokładnie w to miejsce,
które chcecie oświetlić. Jeżeli byśmy to jeszcze połączyli z plastrem miodu, to mamy praktycznie taką bardzo dużą czaszę. Na tym kończymy ten odcinek Glare One TV. Ja bardzo dziękuję Agacie za cierpliwe pozowanie. Was zachęcam do innych odcinków, a jeżeli macie pytania odnośnie tego tematu, który dzisiaj poruszałem, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Glare One TV.